Cześć, witam Cię w 116 odcinku podcastu internetowych sprzedawców i w tym odcinku odpowiem na takie bardzo częste pytanie, skąd brać pomysły na milionowe rolki TikToki albo TikToki i rolki. Zależy gdzie i co chcesz nagrywać. Ja mam, ostatnio liczyłem chyba ponad 32 milionowe rolki, pewnie jeszcze więcej TikToków, więc dzisiaj chcę Ci powiedzieć jako praktyk, skąd brałem pomysły i skąd biorę pomysły na milionowe, a także na wielosettysięczne nagrania na TikToku i w rolkach, czyli będę mówił tutaj właśnie z pozycji praktyka. Czyli pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o wyszukiwanie tych pomysłów, bo tutaj od razu muszę Ci zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz, że tak naprawdę sukces na TikToku, w rolkach czy w shortach, czyli w tych krótkich materiałach wideo, on tak naprawdę składa się na jedną bardzo ważną informację. Jeżeli Twoja tematyka, Twoich rolek, TikToków i tak dalej nie dotyczy milionów Polaków, czy powiedzmy setek tysięcy Polaków, to tak naprawdę będzie Ci trudno osiągnąć te setki tysięcy odtworzeń. Czyli jeżeli tematyka nie jest interesująca, algorytmy TikToka, rolek i tak dalej oparte są właśnie na zainteresowaniach, no to tak naprawdę nie masz szans, żeby się wyświetlić na poziomie 100-200 tysięcy, czy powiedzmy powyżej miliona. I jakby wybór tematu i nagranie tego materiału w oparciu na bardzo taki chodliwy, popularny temat jest jakby kluczem do tego, żeby właśnie osiągać potężne wyniki. W momencie, kiedy osiągniesz taki potężny wynik, Twoje materiały będą wyświetlane wśród setek tysięcy, jak nie milionów Polaków. Wtedy zdobywasz tą rozpoznawalność, jeżeli ten materiał się spodoba, zdobywasz bardzo dużą liczbę obserwujących followersów, a potem, gdy już sobie zbudujesz tą bazę, możesz pracować już nad bardziej jakimś takim konkretnym contentem i treściami już bardziej sprecyzowanymi do Twojej grupy odbiorców. Ja na przykład tak robię, że nagrywam bardzo dużo różnych tam materiałów na temat iPhone'a, ukryte sztuczki i tak dalej, ale też pomiędzy tymi materiałami przemycam filmiki dotyczące Instagrama, social mediów, czy jakby tego, czym się głównie zajmuję. No i to bardzo fajnie działa, bo osoby, które poznają mnie dzięki sztuczkom na iPhone'ie, bo więcej osób ma iPhone'a niż interesuje się na przykład Instagramem czy social mediami, no to te osoby też widzą, że mam materiały na ten temat, zapisują się na webinar, przychodząc na webinar poznają moją wiedzę, umiejętności i poznają też moją ofertę i tam tym osobom sprzedaję, czyli zamieniam obserwatorów w klientów. Dlatego uważam, że bardzo ważnym, wręcz kluczowym elementem jest to, żeby dobierać lepsze tematy, chodliwe bardziej tematy, bardziej popularne, żeby zbudować ten zasięg. Więc pierwsze miejsce, gdzie szukam pomysłów na TikToki, to jest po prostu TikTok. Mój system działa tak, że na początku nagrywam TikToka i potem gdy już go zamieszczę na TikToku, ściągam go bez znaku wodnego w aplikacji SnapTikTok, zamieszczam go następnie na Instagramie. Na Instagramie zaznaczam, żeby też wskoczył mi na Facebooka i następnie ten bez znaku wodnego TikTok wrzucam także na YouTube Shorts i tak robię takimi partiami, powiedzmy po 3. Wrzucam w te wszystkie miejsca i zapominam, czasami jeszcze tam poświęcę powiedzmy 20 minut, żeby odpowiedzieć na komentarze, żeby być na tych serwisach i wracam sobie do pracy. I to bardzo fajnie działa, bo na TikToku mam już ponad 500 tysięcy obserwujących, na Instagramie 247 tysięcy, na YouTubie 40 tysięcy subskrybentów i miliony wyświetleń, więc w każdym z tych serwisów działa to świetnie. Więc pierwszy pomysł, po prostu szukam sobie pomysłu na TikToka i w wyszukiwarce TikToka wpisuję sobie na przykład frazę, w moim przypadku iPhone Tricks. Jeżeli zajmujesz się social mediami, jesteś ekspertem w dziedzinie social mediów, wpisujesz sobie social media tips. Jeżeli jesteś fryzjerem, to na przykład wpisujesz sobie hairdresser tips, czy powiedzmy hair tips. Oczywiście to nie zawsze będzie bezpośrednio już trafione, ale później wyszukując te nagrania, szukasz innych hashtagów i jakby szukasz sobie, w jaki sposób w Twojej branży opisuje się właśnie te wiralowe materiały. I co jest ważne, tam masz takie ustawienia w wyszukiwarce TikToka, że możesz sobie po pierwsze ustawić, żeby wyszukać te materiały, te filmiki, które miały najwięcej serduszek, czyli polubień. Ja też często wyszukując taki filmik z dużą liczbą polubień, sprawdzam sobie, czy on ma dużo wyświetleń i następnie wchodzę na profil tej osoby i szukam innych materiałów, na które mógłbym nagrać właśnie podobny materiał. I w taki sposób wyszukasz naprawdę dużą liczbę materiałów, które już tam mają miliony zasięgów i wtedy nagrywasz to w podobny sposób. Też nie zwracaj uwagi tylko na to, jaki jest temat tego TikToka, który jest wiralowy, ale także sposób, w jaki ta osoba to przedstawiła, nagrała, gdzie była ta dynamika, jak ta osoba spowodowała, że właśnie utrzymała uwagę, bo to jest bardzo ważne. Czyli podsumowując, w wyszukiwarce TikToka wyszukuję wiralowe TikToki i nagrywam swoją wersję.
Drugie miejsce, z którego korzystam i też tam szukam wielu materiałów i też wielokrotnie one się sprawdziły, to jest pole eksploruj na Instagramie, czyli po prostu ta lupa na dole. Ona działa teraz bardzo tak inteligentnie, czyli działa w oparciu o sztuczną inteligencję uczącą się, czyli jakby wie, czym się interesujesz. Tworzy taką bańkę z twoich zainteresowań. Więc jeżeli ja nagrywam dużo materiałów o sztuczkach na iPhone'ie, no to wiadomo, że wystarczy, że wejdę sobie w tą lupę i już mam przygotowane, podane na tacy filmiki z tej dziedziny, które mają dużo wyświetleń. I też przeważnie po prostu wchodzę bardziej na profil tej osoby, czyli jak widzę jakąś rolkę, która według Instagrama jest ciekawa, warta polecenia w tej mojej niszy, to nie oglądam tylko tej rolki, jakby nie nagrywam swojej wersji tej rolki, tylko bardziej wchodzę w profil tej osoby i tam mam pokazane czarno na białym albo biało na jakichś tam innych kolorach, bo tak wygląda ten font na Instagramie. Szukam sobie udanego twórcy właśnie milionowych filmików, ewentualnie powiedzmy, nie wiem, jakichś takich powyżej 300 000. Oglądam je, zadaję sobie pytanie, czy mogę je nagrać i oczywiście też jeżeli zobaczę, że już to nagrałem na przykład miesiąc temu, to nie ma żadnego problemu, bo ja wielokrotnie nagrywałem tą samą tematykę, tylko po prostu byłem inaczej ubrany, inaczej to pokazałem, bo zasada jest taka, że co minutę rodzi się klient i na Instagramie czy na TikToku jest tak, że cały czas przychodzą nowe osoby, albo na przykład tydzień temu czy miesiąc temu ta osoba nie widziała mojego materiału, bo na przykład nie wyrażała zainteresowania trikami na iPhone'ie, albo na przykład Instagram czy TikTok stwierdził, że może jej pokazać wiele innych ciekawszych materiałów, bo na przykład wyraziła wtedy zainteresowanie powiedzmy gotowaniem i dostawała więcej takich treści i w momencie, kiedy ta osoba bardziej się zainteresowała trikami na iPhone'a, mój świeży materiał gdzieś tam jej wskakuje, więc wielokrotnie możecie nagrywać te same triki, możecie wielokrotnie nagrywać te same jakieś sztuczki i to będzie i tak działało. Kolejna trzecia fenomenalna metoda polega na tym, żeby wchodzić na duże konta, czyli takich liderów w danym medium społecznościowym, czyli na przykład na TikToku, powiedzmy w branży gotowania, czy w branży fitnessu, czy w branży diet i czytasz komentarze pod danym filmikiem i wyszukujesz pytań. Przeważnie te osoby mają tyle pytań, że nie są w stanie na te wszystkie pytania odpowiedzieć. Wypisujesz sobie powiedzmy 5 pytań, stawiasz sobie telefon i odpowiadasz u siebie nie jako, że jest to komentarz u kogoś, tylko po prostu odpowiadasz na te komentarze jako ekspert, podkradasz trochę te komentarze i odpowiadasz na nie na swoim profilu, czyli budujesz tą pozycję eksperta, bo jeżeli tamte osoby zadały pytanie takiemu dużemu ekspertowi, komuś, kto jest liderem na przykład na TikToku w branży dietetyki, to jeżeli ty nagrasz odpowiedzi na swoim koncie, to i tak algorytm TikToka tamtym osobom podpowie twoje konto, twoje filmiki. Genialna sprawa, a większość tych dużych twórców nie ma szans na to, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania. Ta metoda, z której czerpię garściami, to jest to, że wyszukuję sobie na przykład jakąś frazę, powiedzmy iPhone Tricks, czy Social Media Tips, albo na przykład Social Media News, lub też Instagram News, Messenger New Feature i sprawdzam, które filmiki z takimi tytułami miały miliony wyświetleń. Mówię tu o zwykłych filmikach w formacie poziomym na YouTubie. I oglądając taki filmik wyłapuję sobie triki, które później na przykład dzielę na pojedyncze filmiki. Czyli mamy jakiś filmik, powiedzmy 17 trików na iPhone'ie albo nowe funkcje, coś tam iOS 16 i on ma powiedzmy 1 000 000 wyświetleń gdzieś tam na całym świecie. Ja sobie oglądam ten filmik, wypisuję sobie pomysły, oczywiście później je mieszam i robię z tego powiedzmy 15 filmików, które prawdopodobnie też będą hitami. I teraz zadasz sobie pytanie, jaki jest sens, skoro ktoś już nagrał taki filmik na YouTubie, to jeszcze nagrywać to w jakichś mniejszych porcjach na Instagramie, TikToku, czy powiedzmy na shortach. No dlatego, że osoba, która ogląda powiedzmy długie materiały na YouTubie, no to po pierwsze musimy mieć świadomość, że nawet przy dużych filmach na początku, w pierwszych powiedzmy 10-30 sekundach i tak 80-90% tych osób, które zaczęły taki filmik i tak go porzuci, bo będą sobie oglądali na przykład TikTok. Po drugie, wiele osób przez to, że ogląda dużo TikToków, rolek czy shortów, nie ogląda długich filmów, dlatego, że powiedzmy ta krótka forma im się bardziej podoba, bo tam nie ma reklam, nikt nie mówi o żadnym subskrybowaniu kanału, nie trzeba przewijać, nie trzeba się męczyć z reklamami, więc jest to taki trochę ulepszony YouTube, czyli TikTok, rolki i tak dalej. No i teraz, jeżeli ty wchodzisz z tamtym materiałem przerobionym, ale w krótki format, no to masz większą szansę do dotarcia, albo po prostu docierasz do trochę innych osób. To, że już coś zostało gdzieś tam nagrane, na przykład w postaci filmiku 7-minutowego na YouTubie, nie oznacza, że gdy nagrasz to w mniejszych porcjach, no to dotrzesz po prostu do trochę innych osób, albo nawet do tych osób, które i tak do końca nie obejrzały tego filmiku. Bardzo sprytne i niesamowicie działa. Metoda piąta, gdy już jesteśmy przy shortach, czyli przy YouTubie i krótkich formatach wideo, gdy sobie
sobie wejdziesz na dany profil osoby, czyli powiedzmy widzisz jakiegoś shorta, który ci się wyświetla i widzisz, że on ma dużo wyświetleń, bo przeważnie jak przeglądasz obecnie YouTube, no to cały czas gdzieś tam są pomiędzy filmikami pokazywane shorty, one są wszędzie promowane. No i tam widzisz, że powiedzmy są jakieś miliony wyświetleń, wchodzisz znów na profil danej osoby i o tyle YouTube ma fajnie z shortami, żaden inny profil tego nie ma, znaczy żadne inne medium społecznościowe takiego rozwiązania nie ma, że jak weźmiesz sobie zakładkę shorty, możesz sobie posegregować, uwaga, od tych z największymi wyświetleniami, czyli masz podane na tacy hity z danego kanału, z danej tematy. TikTok, rolki nie mają takich funkcji, czyli nie możesz jakby posegregować sobie u danego twórcy po największej liczbie wyświetleń. Masz mega ułatwioną sprawę, no i też oglądasz sobie i nagrywasz swoją polską wersję. Masz wszystko podane na tacy i myślę, że te porady i ten podcast jest wart wielu różnych innych szkoleń z TikToka, rolek i tak dalej, bo tutaj masz konkretną rzecz, która naprawdę działa. Tylko musisz to zrobić i będziesz mi wdzięczny lub też wdzięczna, bo to naprawdę działa. Ja to przetestowałem. Błyskawicznie urosło mi konto, znaczy błyskawicznie 2 lata, ale bardzo szybko konto na TikToku powyżej 500 000 osób, w 6 miesięcy konto na powyżej 220 000 na Instagramie, no i teraz jeszcze do tego doszedł YouTube, więc to działa piekielnie dobrze, tylko po prostu ego do kieszeni i nagrywaj to, co już się sprawdziło. Miejsce, skąd biorę pomysły, to jest Twitter. Tam jest taka zakładka po prawej stronie, najpopularniejsze w Polsce. Ostatnio gdzieś tam zauważyłem, taki był hashtag jak kostka. Mówię, o co chodzi? Jaka kostka? Więc wszedłem i okazało się, że jest jakiś post, gdzie jakaś osoba na Twitterze, młoda, zadały pytanie, czy ta część z ładowarki, którą wsadzamy do prądu, to jest kostka, czy to jest ładowarka, no i tak dalej. Rozpętała się burza, ludzie tam zaczęli, każdy inaczej to zaczął tłumaczyć, więc chwyciłem temat i nagrałem tą wersję. Po prostu powiedziałem, że na Twitterze rozpętała się burza, czy to, co trzymam w dłoni, to jest kostka, czy to jest ładowarka. Banał niesamowity, ale działa fajnie, bo ludzie zaczęli pisać komentarze, każdy jakby miał swoją wersję i ileś tam set tysięcy dzięki temu uzyskałem, pokazując się wielu osobom, więc działa to fenomenalnie. Generowanie niesamowitych pomysłów właśnie na rolki, TikToki o milionowych zasięgach to jest Facebook, czyli kolejny lifehack, który polega na tym hakowanie algorytmów, że skoro dużo się mówi o tym, że młodzi ludzie uciekają z Facebooka, że młodzi ludzie już ich nie ma na Facebooku, że nie lubią Facebooka, że zostali tam starsi ludzie, no ale z drugiej strony ja wiem, że ci starsi ludzie, powiedzmy tam 30-40 lat, nie są to starsi, ale w kontekście social mediów można tak o nich powiedzieć, no to ja też wiem, że oni są na TikToku. I teraz ja łowię takie tematy, czyli po prostu sobie przewijam Facebooka i patrzę na ilość komentarzy. Czyli patrzę, szukam takich postów, które mają powiedzmy bardzo dużo komentarzy, bo wiem, że taki post, gdy streszczę go po prostu sobie na Facebooku, wiem, że też on będzie miał dużo komentarzy, a komentarze na TikToku czy powiedzmy w rolkach, to tak naprawdę jest potężny zasięg. I teraz robię sobie po prostu zrzut ekranu. Jest tam taka funkcja jak green screen. Jeżeli chcesz się nauczyć, jak się robi takie green screen, różne funkcje na TikToku i jak się montuje TikToki o milionowych zasięgach, to mam taką serię 2 bezpłatnych szkoleń. To jest adres tiktokszkolenie.pl. Musisz sobie gdzieś tam w Chrome wpisać, czyli tiktokszkolenie.pl i tam zapiszesz się na 2 bezpłatne webinary. Tam będzie już więcej o TikToku, o tych takich już konkretnych metodach robienia zasięgów. I jedną właśnie z takich metod to jest to, że ja po prostu albo sobie robię zrzut ekranu na telefonie i nagrywam wtedy, streszczam ten post na Facebooku z wielką liczbą komentarzy, streszczam go po prostu jako TikToka, bo ostatnio przetestowałem i sprawdzałem to w reklamach na TikToku, pracuję się danymi tematami i okazało się, że właśnie takimi newsami, rzeczami związanymi z wiadomościami, że po prostu większość ludzi chce wiedzieć, co się dzieje w świecie, co jest, jakie nowe informacje się pojawiły w gazetach, w telewizji i tak dalej, no to wiele osób jakby obecnie przebywając dużo na TikToku, jakby potrzebuje tych informacji właśnie podanych na TikToku. No i teraz wystarczy nagrać coś, co jest jakimś newsem, hitem, który znajdziesz na Facebooku, który ma dużo komentarzy i nagrasz streszczenie tego. To jest właśnie ten banał. Masz 30 sekund, czytasz sobie jakiś post, zajmuje ci to 2 minuty i mówisz, czy wiedzieliście, że coś tam podwyżki podatków. No i wiadomo, że będzie bardzo dużo komentarzy, a komentarze to jest paliwo zasięgów na TikToku. Jeszcze ci podam taką jedną super metodę, czyli taki super tip, który polega na tym, że czytam sobie kilka pierwszych takich komentarzy i jakby widzę, co najbardziej tam ludzi zdenerwowało, gdzie jest ten przycisk bólu, który wywołuje w nich to, że napiszą ci dużo komentarzy i oczywiście te szpileczki tam podgrzewał i będę wciskał ten przycisk bólu właśnie w moim materiale, no bo wiem, że to jeszcze podkręci ludzi do tego, żeby napisać jeszcze więcej komentarzy.
Kolejna rzecz, oprócz Google Trends to jest taka strona, gdzie wpisujesz sobie właśnie o czym myśleli Polacy, ale jest nowa funkcja w Google, to już jest 8. metoda, to jest Google Chrome. Okazało się, że obecnie jak sobie wchodzisz w Google Chrome, no to tam jest taka jakby wkładka do tego Google Chrome. Google cały czas walczy o to, żebyśmy częściej korzystali z Google. Jest to taka wkładka, gdzie pod wyszukiwarką na smartfonach masz listę takich artykułów. I co jest tutaj genialnego? Te artykuły są jakby proponowane ci na podstawie twoich zainteresowań. Więc ja widzę jakieś newsy związane właśnie z iPhone'ami, systemem iOS, z Apple'em, no i od razu mam pomysł podany na tacy w danym dniu, w ciągu 24 godzin na kolejny pomysł na to, żeby nagrać TikToka, rolkę i tak dalej. Więc tutaj banał jest kolejny. Wystarczy wejść na Chrome, Google Chrome i zobaczysz wtedy, że pojawią ci się artykuły, które są jakby w twojej niszy, w twojej bańce zainteresowań. No i jeżeli ja na przykład nagrywam i rolki na temat iPhone'ów, czy jakichś tam rzeczy związanych z social media, czy z technologią, no to wiadomo, że ta sztuczna inteligencja śledząc mnie, ucząc się mnie, wie czym się interesuje i podsuwa mi rzeczy, które mnie interesują, a skoro nagrywam takie treści i taki content, no to wiadomo, że mam podpowiedzi na kolejne artykuły. Dziękuję ci za uwagę. Wierzę, że ten podcast, ten odcinek 116 podcastu internetowych sprzedawców był pomocny. Wierzę, że były konkrety. No i oczywiście, jeżeli uważasz, że komuś on się spodoba, wyślij go. No i bardzo, bardzo mi zależało na tym, żebyś napisał lub też napisała komentarz, opinię o tym podcaście. To już 116 odcinek, więc wierzę, że mogło ci się już spodobać, więc napisz gdzieś tutaj, czy w Apple Podcast, napisz opinię o tym podcaście. Będę ci bardzo wdzięczny. No i oczywiście zagadaj do mnie na Instagramie, chcę cię poznać, bo tak mówię sobie do tego mikrofonu, do laptopa, ale wiem, że tam są po drugiej stronie prawdziwi ludzie, więc dziękuję ci za to, że ze mną jesteś. Widzimy się na szkoleniu tiktokszkolenie.pl i do usłyszenia w kolejnym odcinku w kolejny poniedziałek o 7:15. Cześć!